będzie pracował w ten sposób, bo on ciągnie tego. To ten, co się rozerwał. Trzeba stodołę lewarem unieść stopniowo. O, ostrożnie na tę botnicę, dobra. O, trzeba będzie troszeczkę, tu jest zaklepanie, to jest, proszę bardzo. To jest, wiecie, to jest tip-top. Dobra, jest kawał stodoły. No przy stodole to idziemy zobaczyć. To na jaką wysokość chce pan podnieść tą stodołę? No, żeby wyjąć szczopów, to uważam, że jakieś 17-18 cm trzeba podnieść. Ta stodoła była postawiona przed samą wojną, wiadomo, które są na zapas robione. I zobaczcie, ile tu jest. Tam leżą deski, które mam robić te drzwi nowe, bo one są, widzicie, połatane, poklejone i są do niczego, to tam leżą deski. Żeby to zrobić, tak jak powiedziałem, trzeba powiązać ją na tych belkach nośnych, żeby podnosząc ścianę, żeby nam się tam nie rozeszło po tych czopach, gdzieś nie poszło. Tą podwalinę to trzeba stodołę lewarem unieść stopniowo w 3 czy 4 miejscach i starą podwalinę wyrzucić, wepchać nowo z zewnątrz oczywiście, tam deski muszą być oderwane na miejsce i przykręcić ją na tak zwane kształtki, czyli antrakąt. Ja tu użyję kątownika 120 na 120. Postawić po prostu, skręcić. Jest amen w pacierzu. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, partnerem kanału jest firma Remet CNC. Roboty jest, bo tu jest więcej roboty z tym po zabezpieczaniu tych belek, powiązać je tam, żeby nigdzie nie poszło. No bo wiadomo, to jest budynek wysoki, ciężki. W szczycie ma bodajże 12 metrów. Jest kawał stodoły. No także tu drewno jeszcze jest zdrowe w środku, prawda? Warto o nie zawalczyć. Drewno jest naprawdę zdrowe, widać po tych belkach. Wszystko było. Ona podobnie była postawiona przed samą wojną. Tu natomiast widać, że te wszystkie belki, to są akurat te podwójne, co belki nazywają się belki kleszczowe. To wszystko jest spod tartaku, do kantu. Cięte. A taki budynek pan już miał okazję podnosić, tak wysoki? Miałem okazję. To taki kolega tam z Klip. Po prostu wiatr im stodołę w pionie miała bodajże około pół metra. Na szczytowej ścianie, przychyłu. Że to jest ściana szczytowa, no nie? Pion. Była wichura i po prostu cała stodoła poszła. Było przychyłu gdzieś w pionie. Tak na oko było 40. Strasznie to wyglądało. Tak ją zepchnęło. Mówi, panie Romku, pan ma Jumza, może wciągarkę? Pan ma, no mam. I mówi, my mamy MTZ-a, jeszcze weźmiemy 3. ciągnik i ją ciągnikiem naprostujemy. A ja mówię, panie Henku, pomyślałem sobie, ale tak nie śpiesząc się, mówię, co? Powiem panu, my zrobimy kupę opału. Stary się zastanowił, pomyślał, mówi, o, mądrze gada. A co? Ja mówię, to trzeba brać ciągniki, 3 ciągniki szarpną i co? Przewalimy to wszystko, będzie kupa drewna tylko. A jak? Ja mówię, trzeba śruby rzymskie i lewary. A lewar? Tu ta bestia leży. A serce od niego, cała listwa, to tam w Imanle jest. To jest ten lewar. Stare? Nowa. Tak? A tak! Dobra. Tutaj paczka jest zapakowana, tak jak standardowo wysyłamy klientom. Nie no, jakby to się potłukło, to wiecie co? Folia bąbelkowa, jeżeli się nie mylę, no nie? Bo dla mnie takie pojęcia, to wiecie, ja się tego uczę. Tak. Ja z tym nie miałem do czynienia, jak nie byłem na kanale, to w ogóle nie miałem z tym do czynienia z tą folią. Teraz trochę mi od czasu do czasu jakaś firma tam podeśle jakiś produkt. No i właśnie widzę, że wszystko jest starannie po prostu pakowane w Tak, takie... wie pan, no, w dzisiejszych czasach klient nie tylko kupuje wyrób, ale też wygląd tego wyrobu. I no, niestety kupuje się oczami, więc Tak. im mniej zadrapań, im mniej rys. No to mogłoby jechać na koniec świata, by się nie podrapało. O, pięknie. Już wam demonstruję. On siedzi, ciągnie ten tryb. O, trzeba będzie troszeczkę, tu jest zaklepany ten stary. Trzeba będzie troszeczkę ten stary szarpnąć. I on był troszeczkę tak, że tak powiem, zanitowany. Ale tak ostrożnie, no nie punktowo.
No fajnie, on ciągnie właśnie ten tryb główny ciągnie. To nic, złapiemy go w imadło, ten tryb, ja trochę go pilniczkiem, no ale dobierzemy się do następnej, prawda? Zobaczymy co tam dalej. Widzę, że jest chyba ten, na którym korba pracuje. No porządny. Nóż porządny, ale im cięta była stale, go nie naostrzyłem. Ten tryb piękny, ten na którym pracuje korba. O, ten, który był rozerwany, już czuję w rękach. Ja go urwałem, bo tym lewarem prostowałem ramy na pługach. Ten właśnie, który urwałem. I on pracuje z tym małym trybem, który będzie tu w tej paczce taki. Najgorzej o sobie powiedzieć, nie? Paweł Ozdowski, firma Ozdowski Spółka z o.o. Zajmujemy się produkcją i dystrybucją łańcuchów i kół łańcuchowych, elementów przeniesienia napędów mechanicznych. Firma od 2008 roku zajmuje się dostarczaniem jakościowych produktów dla różnego rodzaju odbiorców, również dla rolnictwa. Produkujemy też elementy na specjalne zamówienie z wysokogatunkowych stali, które dobieramy do potrzeb naszych klientów. Dzisiaj przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie pana Rąka, który parę tygodni temu wysłał do nas elementy lewara do podnoszenia stodoły, z którym miał problem, ponieważ mu się jeden z trybów uszkodził. Zaproponowaliśmy, że taki lewar dla niego wykonamy z wysokogatunkowych stali. Wykonywaliśmy pomiary skanerem 3D po to, żeby jak najdokładniej, jak najlepiej te elementy zostały wykonane dla pana Romka. Używaliśmy stali 40 HMT po to, żeby jakość tych produktów była jak najwyższa. Wszystkie produkty zostały wykonane w jakości CNC, na maszynach CNC w wysokiej precyzji. Przepraszam, że panu się wcina. Tak. Twardy i elastyczny, że w razie tych wielkich naprężeń, żeby po prostu nie urwał się, no tak jak ten się urwał, no nie zobaczcie, no. Tu strzeliło w warsztacie, że jeszcze żona żyła, przecież to było 20 parę lat temu, jak ja ten tryb rozerwałem, to myśleli w domu, że tu strop się zawalił, taki był huk. Ja to zespawałem bigomatem, żeby pokazać mniej więcej jak to było, no nie, że tu brakuje jednego zęba. Myślę, jak komuś dam do roboty, to ktoś na podstawie tego to obliczy, że ten czwarty to jest równo kwadrat, no nie ma tu inaczej. No i właśnie tak jak widać, jak strzelił, to strzelił. Patrzcie, jak on pasuje do stołu. Idealnie. Proszę bardzo. To jest, wiecie, to jest tip-top. Patrzcie, jak to jest idealnie. Jak to się mówi, takie bardzo brzydkie powiedzenie, jak w gębę strzelił. Tak. Tak miało być zrobione. Tak miał być, no pani Olu, tak. Gans. Ja w nocy słabo spałem, bo śniły mi się te tryby. Co się, trochę zdrzemne tryby mi się śniło. Dla nas też to jest ciekawy projekt, ponieważ jeszcze nigdy nie spotkaliśmy się z lewarem do podnoszenia To jest stodoły. budowlany lewar, tak się nazywa. I patrzcie, jaka jest listwa. Tu jest najciekawsza rzecz, na tej listwie jest. Ja wam pokażę. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Ja go pozwolę sobie odwrócić, żebyście widzieli, który to jest rok. On troszeczkę waży. Proszę, tu można odczytać. Maj Tak, 1916. 16. No to on ma 100 lat z hakiem. 110. 110 No i lat. zobaczcie, jak to wnitowane jest, jaka główka jest. Można tym podnosić, ale z zasady stodoły podnosi się dolną łapą. Tam ona ma nacięcia takie, żeby belka, tak, ten stempel, żeby się nie ślizgał, no nie. No i ma czym pociągnąć, no bo taka listwa, no nie. Tu się nic nie urwało, tylko tryb ten środkowy strzelił. To jest ciekawa historia. Taki stary cieśla i bardzo dobry stolarz, na imię miał pan Arkadiusz, miał ten lewar. Ja kiedyś przypadkowo robił tam dla mnie jedną rzecz z drewna. Ja przypadkowo u niego ten lewar zauważyłem. No i zapytałem się, czy by mi nie sprzedał, a on już był na emeryturze i mówi, słuchaj, mówi, ten lewar chodził po całym świecie i nieraz ciekawą rzecz mi opowiedział. Jeszcze to było po wojnie. On ten lewar tam gdzieś zdobył, jak to wiadomo, przyjechał na te tereny, musiał z Wileńszczyzny i gdzieś tam ten lewar znalazł, wiedział do czego to służy, a że był cieślą i to dobrym, no to mu służyło. Pożyczył ten lewar do sąsiedniej wsi, no i później potrzebny był jemu, założył konika, jak to się mówi, do woza na żelaznych kołach, tak zwanego żelaźniaka, pojechał o 4 km stąd, ta wieś była,
do tego gospodarza, który mu pożyczył, a gospodarz leży w łóżku chory i mówi, wiesz Arek, no przepraszam cię, ale pożyczyłem ten lewar tam do następnej wsi, tam i tam podał nazwę wsi. Ja już tu nie będę podawał nazw wsi, no nie? Niech to tam będzie tajemnicą. Wieś nazywała się na R. Pojechał tam, a tam, proszę państwa, jak wszedł do mieszkania, to od razu wyczuł, że ludzie są wyznania prawosławnego, bo stoi figurka Matki Boskiej, tam takie ikona wisi na ścianie, więc on od razu, żeby i tak jak powiedział dzień dobry, to wyczuł akcent, że to są ludzie z akcji W, tej wysiedleńczej, no nie, że zostały tu, więc on, żebyś gospodarzem się nie narazić, tu kleknął na kolana i najpierw zwrócił, czego wcale nie krytykuje, nie zrozumcie mnie źle, pomodlił się przed figurką Matki Boskiej i zapytał się o lewar. A on, gospodarz mówi, no wiesz, ten lewar pożyczyłem tam do następnej wioski, tam u tego i tego, więc on jedzie. I tak jechał od wioski do wioski i lewar zawsze gdzieś był pożyczony, no nie? I mówi, jak już znalazł gdzieś tam na samym końcu, że mówi, to było mój daleko, daleko od Rogórza, to już mówi, słońce chyliło się ku zachodowi i już miał, ale był szczęśliwy, że bo tak dla niego był ten lewar ważny, bo myślał, że już lewar stracił. No nie, gdzie nie zajedzie, lewara nie ma. Lewara nie ma, lewar tam jest, lewar tam. Jak wrócił do domu, tak to już było ciemno prawie, no ale szczęśliwy, dziękował Panu Bogu, że lewar odzyskał. Zjechał się on i ten jego konik, który się nazywał Siwy Konik, ale był bardzo mocny konik, bo to był konik gdzieś z głębi Rosji, z tych koni Sybiraków tak zwanych. Nieduży, ale był bardzo silny ten konik. No taka historia była. I jak mi sprzedał ten lewar, to powiedział i nie chciał pieniędzy, tylko chciał kilka metrów zboża. Bo ja ten lewar mam około 30 lat. Także, no ale zapłaciłem zbożem, dałem jeszcze to 100, tak jak on chciał. No i pan Arek był szczęśliwy, że się tego mówi. Wiem, że trafił w dobre ręce. Czy pan tego lewara już używał? Używałem go. Tak? Używałem, nawet pożyczałem go ludziom, bo pożyczał ode mnie budowlaniec, też gdzieś tam ratował jakąś starą oborę. No tylko, że to ma swoją taką zaletę i wadę. Jak go złożyć, to on waży 90 z haczykiem kilo. To jest co dźwignąć. Bo to jest to plus ta obudowa cała? Tak, ale jeszcze proszę pani, zobaczycie jakie są prowadnice tej listwy. Dla mnie to jest stal, no nie? To jest stal. Łeb jest wnitowany. Proszę, tu są prowadniczki. Tu są prowadniczki listwy. Każde żelastwo pieruńskie, no nie? I tu jest nabite. I tu jest nabite 12 ton, tak? Porwany jeden palec, ale założy pan. Zawsze to zabezpiecza. Bo ja nie pomyślałem, że trzeba rękawice ściągnąć, bo ja nie byłem dawno w mieście po prostu. Ja go sam zaniosę, to nie ma problemu. Nie ma problemu. Nie, tu nie ma żadnego problemu, żadnego. To trochę waży, ale nie aż tak waży strasznie. Ja pomogę. Hop, dobra. Jest pierwszy raz widzę tego typu sprzęt. To jest lewarek, który ma 8 ton dźwigu. No i porównać go, no nie, to jest parę... To nawet ja bym sobie dała radę. Tak, dałem pani radę, tak, tylko on niestety w poziomie go nie położysz, bo olej poleci. Już pompka nie weźmie oleju. On po prostu tylko i wyłącznie działa w pionie. Zaraz ja pomyślę, jak to, gdzie tu co było. Ja nie pamiętam, bo on rozebrany był, być może ona szła tak. Na otwory, tu jest otwór, jeszcze trochę. Natomiast tu idą po tych dwóch i te końcowe to zamykają. Nie pamiętam, która zamyka, ale to dojdziemy. Ta ostatnia będzie podobno podpisana. O, ta będzie ostatnia prawdopodobnie. Nie, to jest skomplikowane, tak? No nie jest to takie skomplikowane, tylko pani Olu, jak ja to rozebrałem, to leżał on rozwalony kilkanaście lat temu. Tu coś mi się nie składa. O! Ta jest podcięta i ta jest stąd, dobra. Dojdziemy. Teraz tak, trzeba nabić, nie złożymy inaczej, póki nie wybijemy tryba. A tryb, żeby wbić, to trzeba to wziąć w imadło. Trochę tutaj to przyszlifować. On jest bodajże symetryczny. Tak, Tu jest tu i tu, to obojętnie którą stroną. Tak jest. Gdzie tu trzyma. Twardy pilnik piszczy. Po prostu po tych rogach on był zanitowany. I te rogi trzymają tu.
O, tu mam pilnik od prowadnika do piły. Tak, ten troszeczkę bierze. Bierze? Nie, nie bierze. Pod kątem trochę leży. Trochę. Ta strona leży wyżej. No gdzieś jeszcze. A może pukniemy na tej stronie. Może przytrzyma pan Paweł? Za same brzegi, no nie? Za same brzegi palcami. Nie, niech pan chwilę poczeka. Nie. Tak? Nie. Nie chcę jeszcze usiąść. Tu ona ma troszeczkę luzu, czyli te boki. Romek kręci sam. Po prostu nic nie da zrobić. Zazwyczaj jak wymieniamy części, to wymieniamy wszystkie części. Przy łańcuchach, jak klient chce na przykład łańcuch wymienić po prostu, no to też zawsze doradzamy, żeby wymienić koła. No bo jak założymy nowy łańcuch na stare koła, no to od razu łańcuch się wypacza jednak. No a tutaj przy tym, że chcemy coś reanimować, no to musimy teraz, może nie, ale pan Roman musi teraz popracować troszkę. Miejmy nadzieję, że wszystko się złoży pozytywnie. Bokiem tu, to ma większą siłę, no nie? Zdarcia. Założyłem 2 tarcze, teraz ona nie wyleci, no mogę spokojnie, przypiłować. No, Co strona to inny wymiar. no bo ja widzę, że on jest przekoszony. Nie, to jeszcze trzeba poderwać. Dobrze, ale już mamy podkładkę. Teraz będę miał inną siłę, mogę młotek podnieść. Dobrze, te boki więcej trzeba. Tak, tu luźniej. Jesteśmy coraz bliżej. Tak, może tak. Ale z bajki to Paweł był grzeczniejszy niż Gaweł, bo Paweł spokojny, nie wadził nikomu, a Gaweł najdziksze wymyślał swawole. No ale pan Paweł jest w porządku, to Gaweł niegrzeczny. Pani Ola, Jestem wytrwała, bo ja po prostu... pani Ola to jest lubię. ekspert. No, prawie. To już jest taki dobry, wie pani, znak. Widać, bo jak wbijamy, to tu się ząbek też zrobił. Tak. Dobry znak. Szlifnąć trochę samą krawędź. 5 kg to się dobije. Będzie. Musi być. Proszę, przez kleszcze. No. No dobra. Teraz może piąteczko, można. O. Jak? Jeszcze trochę z tej strony i będzie. Dobra. Raz. Okej. Minimalnie brakuje. Pasowanie na ciasno. Szkoda zrobione. pani, chciałem to szmatką przyzwyczajona. przeczyścić, a pani Ola tu zaraz paluszkiem. No bo ja wszystko ma. muszę. No i co? Będzie. Damy spokój, dobra. Dobra. I o to chodzi. Ładnie. Żeby trybik nie spadł ze swego miejsca. Żeby delikatnie roznitować materiał. Rozlitować, tak. Na sucho nie możemy tego składać. Kto nie smaruje, ten nie jedzie, nie? No, trzeba posmarować, nie żałować zawodu. Taka malutka, ale tu jest tawor, dobra. Tam jest taka malutka, ale akurat nie nabita. Nie nabita, jak to ten mówił. Pawlak. Nie nabity. No i niestety, trzeba jakieś drewko, nie drewko, żeby nie brudzić paluszków. Zaraz. Nie ma tu gdzieś jakieś trzaski, cholera. Romek nieprzygotowany. Pu. Dobra, panie Romku, paluchem wezmę i poleci. Panie, chociaż Tak. szmatę dam, czekać. Ja już. Chociaż dam kawałek szmaty, bo to Już. tak... Nic bardziej precyzyjnego nie wymyślili jeszcze. A jest, i po robocie. Smarowanie automatyczne. Dobrze posmarowane? Bo to już szef ocenia teraz.
Dobra. Dobra. Niżej list, niżej. Jest. Jest. Podniesie pan, a ja trochę na prowadnicę dam. Pewno, że tak. Okej. Precyzyjna robota. Weszło. No teraz ja palec ubrudzę. Dobra. Łapiemy to na jedną śrubę od razu. Możemy. Oj, teraz to już waży. Jeszcze trochę bliżej. Trafia na otwór. Teraz na bok go, położymy go na bok. O, ostrożnie na tę matnicę, dobra. Na siłę, nie? Nic na siłę. Ale mamy jakiś progres. Bo w końcu coś mogę zrobić. Dobra? To na nakrętki może. Wbija, a nakrętki damy. Przeszło. Dobra. Poszło? Weszła. Trzymać z jednej strony? Dobra, śrubę dokręci. On to sprężynuje. Pewno. Teraz tak. Teraz tak. Nie, tryby. Nie, to nie jest stąd. Ten jest stąd. Ten jest środkowy. Ten musimy nabić tu. Tak. Jak on tu pasuje, musimy go wbić. Poczeka pan? Co tu na nim pisze? Tu jest samo 43. 43. Stal. Dobra. Teraz naciskamy? Tak. Jeszcze trochę. Dobrze dopasowany jest. Symetrycznie wykonane. Dobra. O, teraz tacy. To znaczy on będzie pracował w ten sposób, bo on ciągnie tego. To ten, co się rozerwał. Dajemy smar. Teraz tą stroną, tak? Tak jest. Tak. On musi przejść przez otwór, tak? Musimy tego wyciągnąć. Otóż to, widzi pan, jak to jest podchwytliwe? Tego się na końcu zakłada. I teraz tak, no ten wiadomo, ten ma się z tym zazębić. Tu jest zapadka, zaraz, tu nie ma żadnej pomyłki, czegoś. No to w takim razie odwrotnie założyliśmy koła. Po Ale prostu przekręcić, one muszą być na tej blaszce. ten główny tryb ma być na tej stronie. No tu jest miejsce na niego, faktycznie. Czyli musimy odwrócić je. Tak, bo korba z tej strony jest. Dobra, tu panie Pawle puknąć młoteczkiem. Blacha się cofnie. Dobra? Aha, no bo to jeszcze się... O, list ma jest nie na miejscu. Bo roz wszystko jest. Następną śrubę wbić. Coś mi tu nie pasuje. Nie. Nie wiem, czy mogę bez rąka. Dziękuję. Wtedy Bo gdzieś jest już końcówkę krótkowy. się zrobi. Tempo idą, ale idą. O! I znalazło się miejsce. Dobra. Teraz Jeszcze trochę. ustawić go tak. Się zapiekło. Gwinty to też nie są pierwszej świeżości. Drugiej. Dobra, nakrętki wykręcone, ostatnia teraz walka. tylko śruby trzeba, Ostatnia walka, to teraz tak. wyciągnąć. Dobrze. Trudno, troszeczkę. Da się radę, troszeczkę. Lepiej uważaj. Mi już tu niewiele brakuje. Pokrywa. Jedyne co zostało, to musimy wyciągnąć te dwie śruby po to, żeby włożyć... I gdzie ta tą- pechowa tulejka była? Kończy mi się, muszę popchać tłok. Idzie lekko, dobra. Ostatnie dwie śruby. Dobra. Może się uda. Smarowany musi być. Z takim zabytkiem pierwszy raz mamy do czynienia, Ale potrzebna jest gdzie piąta. w ogóle trzeba Tu. Ta długa. Tak. składać wszystko jak klocki Lego, które nie zawsze pasują do siebie. Albo nawet jak pasują, to Nakrętka później trzeba się jest, cofać, a może żeby jeszcze spadła. raz Może spadła. złożyć. Jakby najważniejsze części są zrobione. Teraz tylko dokręcać śruby, które w zasadzie powinniśmy wymienić na nowe. No, ale zachowajmy jak najwięcej części oryginalnych.
Nie dotykać, nie niszczyć, nie używać. 100 lat będzie chodziło. Cholera. No, wiesz, jestem na praktyce na razie. Nie, to ja jestem na praktyce u was. To ja jestem. Ja jestem uczniem waszym. Coś tu, pan się coś tutaj za bardzo. Ewidentnie pan praktykuje, to się nie dało. No ale narzynka szłacze, bo palcami nie mogę złapać. Co, nakrętka felerna jest? O, widzicie? Nakrętka jest felerna. Chłopak był u spowiedzi i spowiadał się, że dziewczynę całował, no nie? I zawsze było nie tak. Nie będę tego mówił dalej, bo to bardzo niegrzeczny kawał. No już pan zaczął. Ale chłopcze, to rozpusta, całowałeś pannę w usta? A chłopak mówi trochę niżej, proszę księdza. No to ksiądz mówi, ależ chłopcze, co za gust, całowałeś pannę w biust? Trochę niżej, proszę księdza. No to już dalej nie będę mówił. To jeszcze tutaj. Nie, ale chłopcze, co za występek, całowałeś pannę w pępek? Już dalej nie będę mówił. Młode kobiety są, jeszcze się zgorszą. Ależ chłopcze, co za obłuda, całowałeś pannę w uda? To musimy cofnąć, musimy ją pchnąć na tamtą stronę. Dlatego, że ona tu będzie nam wadzić na korbę, no nie? Bo ja się kawał wam opowiadam, ale boty nie pilnuję. Kręcę śrubę. Trochę wyżej, proszę księdza. Ależ chłopcze, coś za głupek, całowałeś pannę w pupę? I na koniec było tak. Ksiądz powiedział do tego chłopaka, więc spierniczaj, bo cię gwizdnę. Dobra, zobaczymy, tak? I nie. Ależ chłop... Grzeczny kawał, no nie? Bardzo grzeczny, prawda? Bardzo grzeczny. Tak, damy go na brzeg i może będziemy patrzeć, jak on działa. Tak. Test numer 2. Gdzie tutaj Wiadomo, że- nie haczy? To znaczy? No, Czy za mocno? niech on obraca. Czepi trochę, cholera. Zaraz. Nie czepi. Za bardzo ściągnęliśmy. Zaraz zobaczymy dookoła, pójdzie nam. Ja podejrzewam, że będzie po raz kolejny śruby odkręcać. O, to pachnie mi, wie pan? Że ona mogła siedzieć. Tak Trzeci pachnie. raz tą samą robotą. Ale niech to licho, jasne. Zaraz zobaczymy. Wchodzi Rela Chop, bo ona nie chce się coś nam postawić. Przegroda trzyma, no nie? No tak, to nie było mniejsza nie była. Delikatnie szarpnąć. Jak się podnosi tak, tyk. I już, żeby nie wróciło, ale zapadka musi być przyspawana do korby. Bo zapadka to jest razem element, był razem z korbą. Tylko mówię, oryginalna gdzieś, jak on chodził po całym świecie, to ktoś przepił korbę czy zgubił. No i już mieli taką, jak mieli. Dobra, dokręcamy i zobaczymy, co to da. Gdzie ten, ale jakby, Tutaj to tam jakby ściska. dystans był na trybie, czyżby? Ta czy nie ta? Puknie pan tu, panie młoteczkiem. Tam młotek jest. O, i teraz? No teraz znacznie lżej jest. Patrzcie, teraz idzie lekko, no jak pan poluzował. Faktycznie, tu trzeba dać dystans. Na tą stronę podkładki, przynajmniej jedną grubą dać no i będzie ok, tak? Dobra, pan trzyma, ja pokręcę. No, trzymaj. Dobra. Będzie? Dobra, trochę luzu, dobra jest. Dobra. Dobra, bierzemy na ziemię. Trochę odstawimy, żeby ja mógł dojść do cięcia. Moment.
Tu jest zadra. Dobra. Nie będziemy się certolić. Dobra. Niesiemy. No trochę waży. Uwaga. 90 parę. Ja go sam nosiłem, oczywiście. Nikt mi nie pomagał. I Idzie pan, idzie pan. tam, dobra. Tak. Stawiamy. Trzeba kawałek pnia. Cały ciągnik waży 5900. Taki ten? Około 6 ton. Dobra? Dobra. Da się rady z drewkiem. Też Kawałek kończaka. Dobra. zakłady. 50 na 50. Nie, myślę, że się uda. Dobra? Zaciśnie. Muszę ręczny hamulec zaciągnąć, żeby on nie poszedł do tyłu, jak go podniosę. To jest lewar, trochę starszy ode mnie i teraz go sprawdzamy. Tak jak już mówiłem, 916 rok. No dobra myśl była techniczna, była bardzo dobra, służył jako lewar budowlany do podnoszenia budowli jak drewnianych. No i co, idzie, tak? Wszystko jakby jest przygotowane zgodnie z tym, co pan Romek sobie życzył. Wydaje mi się, że powinno to dźwignąć. Już koło jest w powietrzu. Tak, ale jest tam. Tam to też. Proszę. Jest, obraca się. No, jeszcze troszeczkę. Koniec listwy, czy nie? Nie. A Jest. może? Koniec To jest listwy. listu. No ale Jeszcze jedną deskę i podniesiemy w powietrze. konstrukcja nie ma zbyt wiele wspólnego z BHP. Natomiast do celu, żeby tylko sprawdzić, czy jest ok, myślę, że wystarczy. Rzecz, która ma 110 lat. Więc fajnie, bo taki upcycling. Tego tu, a jeszcze trochę niżej. A tego tu. Od razu widać, jak się koła podnoszą z przodu. Dobra, uwaga. Koła No to, w powietrzu. Dziękuję. to chyba projekt się udał. Tak, udał się. Przynajmniej przy tym rozwiązaniu. No oczywiście. Stodoła pójdzie do góry. Bo sobie wyobraźcie, że no to jest około 6 ton. Dźwignąć takie coś, no nie? Wszystko dobrze. Patrzcie. To jak sąsiedzi. Tak, dziękuję bardzo. Bo zobaczcie, to jest tako. Tu siedzi mi szopa, drwalka. Będę musiał w pierwszej kolejności, co będę robił tym lewarem, tu podwalina stykała się z ziemią, czyli to od drzwi do winkla i tam to stronę szczytową. Tu belki są zdrowe. Trzeba połapać, tu ona jest tak związana łańcuchami, zobaczcie. Tu jest łańcuch i tu śruba rzymska jest i łańcuch, to ja już sam łapałem, żeby zabezpieczyć to, ale powinno się po prostu porobić okucia na winklach, czyli na tych belkach tutaj, tu złapać i tam w tamtym rogu też złapać i tą ścianę się pchnie na miejsce, no i podstawić oczywiście lewar, postawić stempla, podnieść, podklinować, później podnieść na środku, podklinować i do góry dźwigać. Niestety mam takie zboczenie zawodowe i wszędzie widzę łańcuchy. W headerze widziałam, tak, łańcuchy. Teraz tutaj u pana Romka też widzę łańcuchy chyba celowe, nie? Tak, calowy łańcuch, No, tak. zrobione, więc... Tak. To jest zależne od wysokości fundamentu. No i od strony. Najbardziej podwalina po prostu jest narażona na warunki atmosferyczne od południowej strony i faktycznie. No zresztą tam ze szczytu też się kłania już. Trzeba ją po prostu podnieść i wymienić podwalinę. I dzięki tym trybom, którymi zrobiła firma Ozdowski z Kłodzka, Tak jest. i żeśmy ten lewar wspólnie złożyli, lewar kręci się i gra, to będę mógł stodołę podnieść i podwalinę wymienić. Dziękuję bardzo. A nam miło jest A uczestniczyć pani w tym rękę projekcie. też podam. poda, jak ręce umyję, Nie, o tak. bo pójdę umyję ręce, bo smary. Oby wszystko poszło zgodnie z planem pana. Pójdzie. No i lewar Zawal- dźwignął to wszystko. Dźwignie, zawalczymy No to. o to. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a.
Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Kacpra Rogoza, Łukasza Tredera, Marcina Kozuba oraz Mariusza Potockiego i dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.